powiem szczerze, takiej okazji w ramach programu socjalnego nigdy chyba do tej pory w Polsce nie było i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. Dość naturalne jest, że ludzie wykorzystują każdą okazję do zrobienia interesu, do zrobienia biznesu, do korzystnego zakupu. Byłoby dziwne, gdyby robili inaczej i program Mieszkanie na Start tworzy niezwykłe okazje w ramach programu, który uważany jest za taka pomoc socjalna do kupowania domów lub do kupowania bardzo dużych mieszkań. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy kiedyś taka sytuacja się powtórzy, kto wie. I dlatego zachęcam do wysłuchania w tej audycji, w której opowiem, co można będzie według założeń tego programu obowiązujących dziś zrobić, jeżeli ten program wejdzie w życie. W ogóle, jeżeli Ciebie interesuje rynek nieruchomości, no to subskrybuj nasz kanał, poznasz trendy, poznasz zmiany w prawie, pisz nam w komentarzach, co uważasz o rynku nieruchomości oraz sugestie nowych audycji. Natomiast na tę audycję zapraszam również tych, którzy nie tylko chcą kupić, ale również chcą sprzedać jakąś nieruchomość, bo wyciągnąć trzeba wnioski z tego, co daje ten program. I przechodząc po kolei, opowiem najpierw o takim podstawowym założeniu. W ramach tego programu, który teoretycznie ma wspierać rodziny w zakupie nowych mieszkań, mowa jest po pierwsze o gospodarstwach domowych, a gospodarstwo to niekoniecznie jest to, co rozumiemy za rodzinę według definicji GUS-u. Gospodarstwo domowe to grupa osób mieszkających razem i utrzymujących się wspólnie. Mowa jest też o dzieciach, ale nikt nie mówi, że to muszą być dzieci własne, czyli urodzone przez kogoś. Mogą być to dzieci na przykład przysposobione i szczerze mówiąc słusznie, bo dlaczego mamy rozróżniać dzieci? Mowa w tym programie jest o tym, że osoba, która posiada trójkę dzieci, tu nie określono znowu jakich i kim jest ta osoba dla tych dzieci, no to taka osoba może ubiegać się o wsparcie w ramach kredytu Mieszkanie na Start, jeżeli posiada już jakieś mieszkanie. Nie jest w tych założeniach powiedziane, czy ona po kupieniu takiego nowego mieszkania czy nowego domu będzie musiała sprzedać to stare mieszkanie, czy też może je wynajmować. Do tego tematu jeszcze wrócę. Określone są w ramach tego programu również progi kredytowania i jeżeli w gospodarstwie domowym jest 5 osób, to taki kredyt, taki limit właśnie wynosi 600 tysięcy kredytu na 0% może dostać jakaś osoba. Ten limit się podnosi na przykład o 100 tysięcy, jeżeli jest kolejna osoba w tym gospodarstwie domowym. Dla singli taki, to jest druga skrajna grupa, kredyt jest na 1,5% i ten limit kredytu wynosi 200 tysięcy. Ważne jest także, że ten program określa jakiś próg zarobków i na przykład dla takiego właśnie gospodarstwa 5-osobowego tym progiem jest 33 tysiące brutto dochód rodziny miesięczny. To jak na polskie warunki to sporo, dla singli jest to 10 tysięcy brutto. Tabele i w ogóle wszelkie informacje dokładne o tym kredycie znajdziesz w innych naszych audycjach, gdzie opisywałem to bardzo dokładnie, linki na dole, ale tutaj chcę omówić konsekwencje i dlaczego jest to czas na kupowanie domów, na budowanie domów. No do tej pory takiego dobrego programu socjalnego nie było. Dlaczego? Po pierwsze, nie ma limitu maksymalnej ceny nieruchomości, którą chcesz kupić w tym kredycie. Nie ma limitu ceny metra kwadratowego tej nieruchomości. Nie ma limitu wkładu własnego, w odróżnieniu na przykład od bezpiecznego kredytu 2%, który właśnie poprzez ten limit wkładu własnego i w ogóle różne ograniczenia dawał taką górną kwotę nieruchomości, która finansowana jest w zakupie. Ten program jest z pozoru dość prosty i mówi po prostu:
możesz kupić dowolną nieruchomość w dowolnej cenie metra, czy w dowolnej cenie za całość. Może być to dom, może być to budowa domu, może być to mieszkanie, ale dostaniesz ten kredyt na preferencyjnych warunkach, a jeżeli tobie brakuje pieniędzy, no to możesz te pieniądze dobrać na zwykłym kredycie, albo możesz dołożyć je z jakichś, nazwijmy to, ze skórniaków. Na przykład masz jakiś majątek własny, wcześniejszy, rodzice ci darowali jakieś pieniądze. Nie jest ważne, jak jesteś bogaty, ważne jest, żebyś nie przekraczał pewnego pułapu w zarobkach i w zależności od tego, w jakim gospodarstwie domowym mieszkasz, to dostaniesz kredyt. Jak masz mało dzieci, mniej niż troje, no to nie możesz mieć własnego mieszkania, a jeżeli masz więcej niż troje i więcej dzieci, to możesz mieć własne mieszkanie. To powoduje, że osoby, które chcą kupić małe mieszkania, single, mają ograniczone pole do popisu. No w Warszawie na przykład mieszkanie jednopokojowe 500 tysięcy złotych. Dostajesz jako singiel jakiś kredyt. Podobno dopłata w Warszawie ma być wyższa, bo w miastach wojewódzkich, jeżeli są droższe niż średnia krajowa, no to mogą być te wyższe dopłaty, ale dostaniesz ileś tysięcy, powiedzmy w uproszczeniu dostaniesz 200 tysięcy, może trochę więcej, weźmiesz 200 tysięcy własnego kredytu i 100 tysięcy wkładu własnego, jeżeli je masz, no bo to już jesteś bogatym singlem, no i nie możesz mieć 35 lat skończonych, wszyscy inni mogą mieć nawet 90 lat, to nie jest istotne. I teraz kupujesz to mieszkanie, płacisz kredyt o średnim oprocentowaniu 4,25, ale podobno pomysłem jest, żeby te raty były malejące, czyli te pierwsze raty są stosunkowo wysokie, musisz mieć zdolność kredytową, a twoje zarobki nie mogą być większe niż 10 tysięcy. Ograniczenie poważne. Przy czym jest ciekawie, ta osoba, która ma trójkę dzieci, ale jest samotnym rodzicem, też może mieć mieszkanie i kupować sobie dom, ale dostanie kredyt na 0,5%, a jak jest małżeństwo na przykład z trójką dzieci, to dostaną kredyt na 0% i jeszcze mogą mieć większe zarobki. Czy to jest sprawiedliwe? Ocencie sami. Dlaczego warto zamieniać mieszkania na domy? Dlatego, że wiele par, które mają trójkę dzieci na wspólnym wychowaniu, już bardzo często dorobiło się jakiegoś mieszkania. Oni mają jakieś mieszkanie, często jest to na przykład 60 parę metrów mieszkanie trzypokojowe. Tak wygląda ta typowa rodzina. Czasami te mieszkania są mniejsze, czasami większe. Czy jest w takim razie sens zamiany trzypokojowego mieszkania na czteropokojowe, żeby każde z dzieci miało własne mieszkanie, a rodzice, własny pokój, przepraszam, a rodzice będą spali w salonie, czy też może lepiej kupić dom? I teraz weźmy przykład Warszawy najpierw, a potem weźmy sobie Białystok, Warszawa. Takie mieszkanie trzypokojowe, 60 parę metrów, mniej niż 70, cena no około 1 000 000. Może troszeczkę mniej, może troszeczkę więcej. Mówię o takim zwykłym mieszkaniu, nie o żadnym super apartamencie i nie o żadnej strasznej ruderze. Cena domu pod Warszawą, w takiej miejscowości jak na przykład Łomianki, które w zasadzie, no, można powiedzieć, trudno zauważyć niewprawnemu oku, gdzie jest granica między Warszawą a Łomiankami. Jest to w zasadzie, można powiedzieć, część Warszawy, niemal część Warszawy i w takiej miejscowości można kupić dom na przykład za 1,5 miliona i to nie będzie może jakaś super wypasiona willa z basenami i w ogóle Bóg wie co, ale to też nie będzie jakiś bida domek. Po prostu taki dom możesz kupić. A na przykład jeżeli chcesz kupić działkę i budować dom, no to masz pewnie taniej. Porównajmy Białystok. Tam ceny oczywiście nieruchomości są inne, domów inne, ale proporcja pozostaje podobno nawet trochę z mniejszą różnicą kwotową między ceną mieszkania a ceną domu. Wynika to z tego, że mieszkania położone w aglomeracji dużej, często ich cena metra kwadratowego jest wyższa, znacząco wyższa od ceny 1 metra kwadratowego domu położonego
pod tą aglomeracją, wcale niekoniecznie daleko i niekoniecznie ze złym dojazdem. I ta dopłata do kredytu, ten 0% kredyt plus wartość mieszkania, które taka rodzina posiada, spokojnie wystarcza na kupienie domu. Niektórzy z takiej opcji pewnie skorzystają, niektórzy nie, ale powiem szczerze, takiej okazji w ramach programu socjalnego nigdy chyba do tej pory w Polsce nie było i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w którym zmieniła się, można powiedzieć, fasada, bo zmienił się minister zarządzający, ale pracownicy pozostali ci sami, ciągle żyje w tej swojej starej filozofii. Ci pracownicy, którzy przygotowali program Bezpieczny Kredyt 2%, teraz przygotowują jego następcę. I to mam do zarzucenia temu ministerstwu, że jeżeli by naprawdę chciało reformować rynek budowy mieszkań, rynek w ogóle mieszkalnictwo naprawić w Polsce, no to jako inżynier ja wiem, a Państwo pewnie też wiedzą, nawet nie będąc inżynierami, że jeżeli zaczynasz budować dom, nową konstrukcję, to zaczynasz od fundamentów. I niestety cała budowa trwa i musisz cierpliwie poczekać na efekty, żeby zobaczyć dom, żeby móc smalować elewację. Tymczasem te oba programy, Bezpieczny Kredyt 2% i Mieszkanie na Start, wyglądają trochę tak, jakbyśmy budowę domu zaczynali od malowania elewacji. Nikt nie wspomina o tym, że żebyśmy mieli dużą podaż mieszkań, to trzeba zmienić prawodawstwo, ustawę o ochronie lokatorów, podatki, stworzyć możliwość wchodzenia na ten rynek rozmaitym inwestorom, ułatwić budowanie. Mówię to bardzo ogólnie, bo to bardzo często omawialiśmy też w innych audycjach i nie chcę tego wykładu powtarzać. Niemniej jednak zapamiętaj sobie kilka rzeczy. Program Mieszkanie na Start, jeżeli wejdzie w tej formie, w jakiej jest przynajmniej teraz planowany, jakie są założenia na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, no to przygotuj się, że warto kupić dom. Przygotuj się też na możliwość kupowania mieszkań większych znacznie, jeżeli sprzedajesz swoje. Zwróć uwagę na pewien problem, na który ministerstwo nie zwróciło uwagi i Ciebie też przestrzegam, bo ministerstwo narzuca, że jeżeli jest jakieś gospodarstwo domowe i w domyśle dwie osoby dorosłe, no może być i więcej, ale dwóch kredytobiorców, no to muszą kupić tę nieruchomość po połowie do wspólności łącznej, czyli tak jak małżeństwo, albo do ułamkowej, czyli tak jak na przykład związek, jakaś niezależna para, albo małżeństwo z rozdzielnością majątkową. I tu powstaje problem, bo to też nie uwzględnia rzeczywistości. Przecież w Polsce kochają się, zawierają związki osoby, które mają nierówne portfele. Bywa, że jedna osoba w związku ma bogatych rodziców, którzy dali jakąś darowiznę, albo coś odziedziczyła, jakieś pieniądze odziedziczyła i ma po prostu te pieniądze, a druga nie ma nic. I ten nakaz kupienia po połowie jest problematyczny i to wcale nie są jednostkowe transakcje. Tych transakcji jest wiele, bo na przykład osoba, która dostała darowiznę 400 000, a chce ze swoim partnerem lub partnerką kupić mieszkanie o cenie 600 000, dlaczego miałaby kupić to mieszkanie na połowę i dać wkład 400 000, czyli 2/3? Przecież logicznym jest, że tak naprawdę na ten udział, tą 1/3, to kredyt powinien zaciągnąć ten drugi partner. Zawsze, podkreślam, możliwe jest, że nastąpi rozstanie. Nic nie trwa wiecznie, związki też nie trwają wiecznie. Spójrzcie się chociażby na statystyki rozstań, rozwodów w Polsce. Wcale to nie są niskie jakieś odsetki osób, które tak robią. Ponadto, jeżeli właśnie masz jakieś takie pieniądze z darowizny i możliwość wzięcia tego tańszego kredytu, też nie musisz mieć mieszkania przecież, żeby je sprzedać, no to też do rozważenia jest możliwość budowania domu. Kolejna opcja to zastanów się, mając już mieszkanie i mając tę trójkę dzieci,
i będąc mocno zakredytowanym na wysokim kredycie, zastanów się, czy nie warto kupić innego mieszkania, wziąć na niego kredyt na 0% i po prostu spłacić tamten kredyt, tamto mieszkanie z wysoką ceną. Czasem może być opłacalne, czasem nie. Krótko mówiąc, program Mieszkanie na Start stwarza dużo okazji wielu osobom, ale czy można go nazwać programem socjalnym? No cóż, to już po prostu musicie sami ocenić, a ja zachęcam Was do wykorzystywania okazji. Dlaczego? Dlatego, że okazję zawsze warto wykorzystać. Skoro ma się nie powtórzyć, no to warto. Warto zatem obserwować ten kanał i go subskrybować, bo tu będą kolejne informacje o tym nowym kredycie, o tych nowych inicjatywach. Czekam również na to, aby minister wreszcie wydał rozporządzenia dotyczące ustawy o planowaniu przestrzennym, bo dzięki tym rozporządzeniom wreszcie gminy będą mogły przystąpić do tworzenia planów ogólnych, a to jest ważne znowu dla posiadaczy ziemi i dla wszystkich, którzy w ogóle chcą inwestować w budownictwo. Był pomysł jakiś, żeby to oddalić, przedłużyć wejście ustawy o 2 lata, opóźnić, ale czy to jest sposób? Panie ministrze, proszę o wydanie rozporządzeń, a jak zostaną one wydane, no to również znajdziesz tutaj informacje. Subskrybuj ten kanał, jeszcze raz powtarzam, pisz nam w komentarzach, o czym chcesz nowe audycje i dziel się swoimi spostrzeżeniami na temat rynku nieruchomości. Cześć, trzymajcie się.